Przed nami, szanowni państwo, główna część dzisiejszego spotkania. Poprowadzi ją osoba, która komunikację w sektorze kosmicznym wyniosła w Polsce na zupełnie nowy poziom. Maciej Myśliwiec, bo to o nim mowa, od blisko 2 dekad pracuje na styku technologii, nauki i mediów. Mogą państwo kojarzyć go z licznych wystąpień w mediach publicznych, gdzie w przystępny, aczkolwiek rzetelny oczywiście sposób tłumaczy zawiłości sektora kosmicznego. To komentator, który potrafi przełożyć skomplikowane procesy, misje i koncepcje na język zrozumiały dla szerokiej publiczności, nie tracąc przy tym naukowej precyzji. Maciej prowadzi zajęcia na wielu uczelniach, wspiera studentów i młode zespoły w projektach STEM, doradza firmom technologicznych branż, współpracuje z instytucjami naukowymi i tworzy strategię komunikacji dla organizacji związanych z kosmosem. W swojej działalności łączy świat badań, biznesu i popularyzacji, konsekwentnie budując przestrzeń do rozmowy o roli Polski w sektorze kosmicznym. Drodzy Państwo, zapraszam do wysłuchania kolejnej części naszego wieczoru i zapraszam na scenę prowadzącego rozmowę. Przed Państwem pan Maciej Myśliwiec. Dziękuję. Udało mi ci się mnie zamstydzić, co się niewielu osobom udaje. Bardzo dziękuję za ten wstęp. Niepotrzebny, dziękuję. Niemniej jednak, tak proszę Państwa, zajmuję się na co dzień komunikacją sektora kosmicznego, dlatego dzisiaj jesteśmy i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj być, ale też wiem, że Państwo czekacie na zupełnie kogoś innego bardziej. Na kogoś, kto właśnie zrobi ten kosmos, o którym przed chwilą wspomniałeś, że będzie miał się ten kosmos. Proszę Państwa, Sławosz Uznański-Wiśniewski, za którego zaraz zaproszę na salę, nie tylko jest astronautą, który odwiedził Międzynarodową Stację Kosmiczną, który był ostatnio w kosmosie, tego dzięki temu wszyscy znamy, ale jest też fenomenalnym inżynierem, świetnym naukowcem, bardzo fajnym człowiekiem, co za chwilę będziecie mieli okazję się też przekonać. I myślę, że każdy z Was będzie miał szansę poczuć trochę tego kosmosu, tak? Bo mam wrażenie, że my trochę już okrzepliśmy nim, przebywając w towarzystwie Sławosza, natomiast na każdym kolejnym spotkaniu, na którym mam przyjemność być, czy je prowadzić, widzę, jak niesamowitą magię wnosi kosmos w życie każdego nas, ale też chcemy Wam pokazać, jak ten kosmos, i o tym będziemy rozmawiać trochę dzisiaj ze Sławoszem, jak ten kosmos interferuje, czy jak wpływa na nasze codzienne życie, bo tego naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Będzie część, w której sobie porozmawiamy ze Sławoszem, będzie część, w której Wy będziecie mogli zadać pytania i będzie, nie, jeszcze mnie nie ściągają, i będzie część, w której, jeżeli nie zdążycie Państwo zadać pytania, puścimy Państwu takie małe post-ity, karteczki, żebyście mogli swoje pytanie zapisać, bo chcielibyśmy, żeby to pytanie nie uciekło, żeby ono trafiło do Sławosza. Nie obiecujemy, że od razu, ale chcielibyśmy docelowo na te wszystkie pytania kiedyś odpowiedzieć, więc nic nie trafia w próżnię, nomen omen, tylko faktycznie będziemy te pytania od Państwa zbierać. Tymczasem nie przedłużam, przed Państwem Sławosz Uznański-Wiśniewski. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest Sławosz, żebyście już wiedzieli, myślę, że domyśliliście się. Sławosz przyjechał do nas dzisiaj, spędził cały dzień we Wrocławiu, ale znalazł czas, za co bardzo Ci dziękujemy, żeby jednak ten wieczór też z nami jeszcze chwilę spędzić. Dlatego wykorzystajmy ten czas dobrze, ale też nie zamęczmy go. Myślę, że spędzimy ten czas całkiem fajnie. Siadaj, Sławosz. Dziękuję. W kurtkach na razie. Jeszcze nie jest tak gorąco, tam jest cieplej. Jest wieczór, tak? Jest godzina 19:09. Co byś teraz robił na ISS? No jeszcze bym pracował chyba o 19:00. Akurat to jest tak, że ten czas pracy na stacji kosmicznej jest dosyć długi. Najprawdopodobniej już zbliżałby się ten dzień do końca. No pewnie to były te ostatnie minuty, ostatnia godzina pracy. Koło 8:00 wieczorem
kończyliśmy zazwyczaj dzień taką wieczorną konferencją, która zaczynała się w ten sposób, że to my dzwoniliśmy na Ziemię, mówiliśmy Ziemia, tutaj stacja, słuchajcie, nasz dzień zbliża się do końca, zaczynamy naszą wieczorną konferencję, no i każdy by bezpośrednio trochę powiedział, jakie były problemy, jakie rzeczy się udały, które rzeczy się nie udały i tak naprawdę zakończyć ten dzień pracy tą konferencją z Ziemią. No a później już po tej konferencji, no około 8:30 pewnie szybka kolacja, mycie zębów, spojrzenie na ziemię z powrotem z kupoli przed pójściem spać i koło 10:00 jednak trzeba byłoby pójść spać, bo następny dzień pracy zaczynał się o 5:45 następnego dnia, kiedy mój alarm zaczynał dzwonić. To prawie jak wstawanie z dzieckiem do przedszkola, ta 5:40. No ale co, 10:00 i co faktycznie? Zamykasz oczy i grzecznie idziesz lulu, czy jednak rozmyślasz sobie, czego doświadczyłeś przez ten dzień, a może piszesz maile, oglądasz filmy. Oglądasz jakiś film w kosmosie? Oprócz swojego startu, bo wiem, że oglądaliście start w kosmosie. No nie mieliśmy takiej okazji. Mieliśmy mieć taki wieczór, żeby obejrzeć rzeczywiście jakiś film, ale no coś nie do końca nam działało. Projektor nam nie tyle szwankował, nie mogliśmy dostać się do bazy filmów, w związku z tym obejrzeliśmy własny start na orbicie. Ale co, zablokowali wam, bo to torenty były, czy co się wydarzyło? Nie chcę tu wchodzić w problemy, wiecie, copyright. Tak, w ogóle, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, w czasach programów Apollo był strasznie duży problem, że nie mogli, czy Skylaba nie mogli mieć żadnych dzieł, nazwijmy to audiowizualnych, czegokolwiek innego, bo nie było praw autorskich na kosmos. Dalej chyba, ale w sumie nie obowiązują prawa autorskie w kosmosie, myślisz? Obowiązują? No, trzeba byłoby się tutaj kogoś od prawa Prawnika zapytać. kosmicznego. Co prawda astronauci posiadają dużo różnego rodzaju wiedzy, której nigdy bym nie pomyślał, że będę musiał się nauczyć. Mogę na przykład wam powiedzieć, że Polska jako kraj nie ma podpisanej w ogóle ani jednej umowy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o eksport wołowiny z Polski do Stanów Zjednoczonych, dlatego no, to taka unikalna wiedza, którą miałem okazję posiąść. Tylko 5 krajów w Europie może eksportować wołowinę do Stanów Zjednoczonych, Polska nie jest na liście. Przy jakiej okazji się tego dowiedziałeś? Słuchajcie, przy okazji przygotowania polskiej misji kosmicznej. Ale mieliśmy plan wysłać wołowinę w kosmos? Polską wołowinę? No, ja tutaj mógłbym dać wykład z prawa eksportowego dzisiaj, ale chyba tego nie zrobię. Natomiast tak, transport mięsa i wyrobów odzwierzęcych podlega, wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych pod FDA, czyli to Food and Drug Agency. Jeżeli chodzi o transport produktów wegetariańskich, podlega pod USDA, inna organizacja, inne umowy, także słuchajcie, nie wchodźmy w szczegóły. Czyli coś czujesz jako wegetarianin, zawsze mamy gorzej, skoro jakaś inna tam agenda to decyduje. No ale okej, poszedłeś spać w swojej kasie, o tym jeszcze do tej kasy dotrzemy. Poszedłeś spać, no i obudzili cię o tej 5:40, pogańska godzina, ale okej, obudzili cię. No i co się dzieje dalej? No, dzień zaczyna się około 6 rano. Od 6 rano zaczynały się moje zobowiązania, jeżeli chodzi o pracę, różnego rodzaju przygotowanie sprzętu, kwestionariusze do wypełnienia. Duża część oczywiście tej eksperymentów medycznych, tych w szczególności, które muszą zacząć się na czczo, zaczyna się właśnie od 6 rano. No i powiedzmy sobie te pierwsze pół godziny, 45 minut to przede wszystkim przygotowanie dnia pracy, pierwsze eksperymenty, przygotowanie sprzętu, różnego rodzaju kwestionariusze, a później szybkie śniadanie, mycie zębów i poranna konferencja. Z kolei tutaj ta formuła wyglądała inaczej. To Ziemia inicjowała tą poranną konferencję. To Ziemia dzwoniła, mówiąc: stacja, tu Ziemia, dzwonimy do was z Houston. To są wasze zadania na ten kolejny dzień. W ogóle ta formuła komunikacji między stacją kosmiczną a Ziemią jest bardzo mocno ustalona. Zawsze najpierw wywołuje się tego, kto ma słuchać, później tego, kto mówi, na jakim kanale komunikacyjnym i czego chce. Także ta komunikacja zawsze wyglądała, jeżeli chodzi o poranną konferencję zaczynaną z Houston, wyglądała tak: station, this is Houston. On Space to Ground 2, to był zawsze ten drugi kanał komunikacyjny. Good morning and we are here to start the day. I tak
czekaliśmy na tą konferencję, która była inicjowana z Ziemi, dostawaliśmy to dzień dobry, no i zaczynaliśmy nasze zobowiązania. Konferencja kończyła się i wtedy już ta nasza czerwona linia w tym planie dnia zaczynała nam uciekać, a my musieliśmy zostać, jakby wykonywać te zadania tak, żeby nie zostać z tyłu. No i w ciągu dnia łączyliście się ponownie? No, mieliście jakieś pytania, briefingi, debriefingi, dookreślaliście te zadania? Byliście w stałym kontakcie z zespołem na Ziemi? Generalnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest bardzo mocno kontrolowana, sterowana z Ziemi. Rzeczywiście ta komunikacja głosowa jest mocno dostępna. To nie jest tak, że cały czas. Dlaczego nie cały czas? No, mogą Państwo sobie wyobrazić satelity na orbicie geosynchronicznej. To te satelity, które są dosyć daleko, 36 000 kilometrów od Ziemi. To dzięki tym satelitom stacja może patrzeć i na te satelity, do nich wysyłać informacje, które później spływają na Ziemię. No oczywiście nie cały czas satelita jest dostępny. No, powiedziałbym, że 2/3 czasu komunikacja jest, ale od czasu do czasu, dzwoniąc ze stacji, nikt nie odpowiada i wtedy trzeba sprawdzić, tak, rzeczywiście nie ma teraz pokrycia, wrócimy do tej komunikacji za kilka minut. Natomiast ta kontrola i z Ziemi, i komunikacja z Ziemią jest dosyć mocno dostępna, także zdecydowanie, jeżeli miałem jakieś pytania odnośnie eksperymentu, coś nie działało, przynajmniej nie wyglądało tak jak w procedurze, to mogłem zadzwonić i powiedzieć z kolei tutaj z mojej strony, na przykład dzwoniąc do Monachium, gdzie my mamy nasze centrum kontroli z Europy, europejskiego modułu, już wtedy mówiłem po angielsku Munich, this is station, na którym kanale, który eksperyment mi nie działa i w związku z tym oczekuję pomocy, czy moglibyście udzielić mi informacji w tym i w tym zakresie. A która godzina jest na stacji? Teraz? Mamy zimowy czas, także to się trochę zmieniło. Strefa czasowa na stacji kosmicznej to strefa czasowa GMT, czyli ten czas londyński, tak naprawdę Greenwich Mean Time, GMT, czyli czas Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że teraz w zimie to jest tylko godzina różnicy, także na stacji kosmicznej byłaby teraz 18:17. Jak ja byłem na stacji... Lulu, nie? Słucham? Powolutku już koniec. Nie? No powolutku koniec, ale jeszcze trochę pracy by zostało. Jak ja byłem na stacji pomiędzy czasem letnim europejskim a GMT, jednak są 2 godziny, więc no, ta strefa czasowa była troszeczkę inna. Natomiast mogą Państwo sobie wyobrazić, że dla nas w Europie to jest dosyć duże szczęście, że ten dzień pracy pokrywa się mniej więcej z tym czasem europejskim. Ci, którzy pracują w Houston, na przykład wstają najprawdopodobniej o północy, po to, żeby dojechać do pracy na 2 w nocy, kiedy zaczynają swoją, powiedzmy sobie, poranną zmianę. To jest dopiero trudna praca, nie? Ale faktycznie rozumiem, że to był pewien kompromis, tak, że ten GMT został wprowadzony, bo jednak ileś stref czasowych tych partnerów ISS jest. To z tego wynika, prawda? Zgadza się. Jest 5 centrów kontroli lotów na Ziemi. I to te 5 centrów jest najważniejsze, które jest podpięte bezpośrednio 24 godziny, 7 dni w tygodniu do stacji kosmicznej i zapewnia tą część operacyjną. No, wszyscy z Państwa znają Houston, tak? To pierwsze. Może zadamy te pytania. Jakie jest te 5 centrów kontroli? Kto chciałby powiedzieć ręka do góry? Ja już powiedziałem jedno, Houston. Czy znamy jakieś inne? Nawet 2 powiedziałeś. Dobra, to zobaczymy, czy słuchali. Dobra, Monachium, dobra, to drugie centrum kontroli. Ręka do góry, kto chciałby podać kolejne. Radom nie jest na liście. Gujana Francuska, stamtąd Europejska Agencja Kosmiczna startuje, natomiast tam nie mamy centrum kontroli. Nasze europejskie jest pod Monachium. Skąd jest Japonia podłączona? Czy ktoś może wie? Dobra, wykład będzie. Z Japonii. W Japonii Tsukuba. Tsukuba jest bardzo ciekawym miastem. Jest to miasto, które otrzymuje prawie 50% całego budżetu japońskiego B+R, badań i rozwoju. To jest miasteczko, w których jest zatrudnionych około 30 000 doktorów z różnych dziedzin, materiałoznawstwa, nanotechnologii, technologii kosmicznych, fizyki wysokiej energii. To jest jedno miasteczko ogromne, budujące tak naprawdę przyszłość technologiczną Japonii od wielu lat. I tam również jest centrum kontroli lotów.
naukowców w Tsukubie w Japonii. Na pewno Państwo znają jeszcze jedno centrum kontroli, o którym mniej mówimy ostatnimi latami z wiadomych przyczyn. Słucham? Tak, w Rosji pod Moskwą mówi się Moskwa. To 4. centrum, jeszcze jest 5. Ktoś coś powiedział, ale nie usłyszałem. Słucham? W Indiach? Nie, Indie nie są partnerem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest jeszcze jeden partner międzynarodowy. Też nie? Chiny mają swoją stację kosmiczną. Kanada, słyszałem Kanada, tak. Jest centrum kontroli w Kanadzie, to jest właśnie to 5. Ja mogę powiedzieć, że nigdy do niego nie zadzwoniłem, dlatego że w Kanadzie kontrolowana jest część robotyczna, tego ramienia robotycznego kanadyjskiego. Ja nie byłem przeszkolony z używania ramienia robotycznego ani z robienia spacerów kosmicznych, także nigdy nie miałem takiej potrzeby. I jest takie, powiedzmy sobie, może już nie centrum kontroli, ale 6. centrum, które w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ważne, dlatego że z Houston kontrolowana jest platforma, nasze laboratorium ISS, ale wszystkie badania naukowe już wewnątrz stacji kosmicznej kontrolowane są z innego miejsca. Tam się w ogóle zaczął program rakietowy Stanów Zjednoczonych. Czy ktoś wie gdzie? Słucham? Nie, z Przylądka startujemy, ale to jest niedaleko. Słucham, tam daleko? Głośniej, poproszę. Nie Floryda. Nie, przylądek Canaveral jest na Florydzie. Nie, to samo. Centrum Kennedy'ego na Florydzie. Johnson w Houston, także o Houston już mówiliśmy. Nie, na Hawajach jest obserwatorium, ale widzę, że... Ale tak, też. No. Dobra, słuchajcie, to powiem wam Huntsville. Huntsville w Alabamie, to tam Amerykanie przenieśli tych ludzi, naukowców z Niemiec po II wojnie światowej, z nazistowskich Niemiec, tych naukowców, którzy zbudowali program rakietowy Stanów Zjednoczonych. Von Braun, tak? Kto słyszał o von Braunie? Ręka do góry. Dobra. To jakby naukowiec pracujący nad rakietami V2, tymi rakietami balistycznymi pod koniec II wojny światowej, który zbudował program rakietowy Stanów Zjednoczonych, a później program Apollo i dzięki niemu tak naprawdę Stany Zjednoczone dogoniły Rosję, która była dużo bardziej zaawansowana w technologiach kosmicznych. Także w Huntsville jest centrum kontroli pełnej eksperymentów naukowych, które przeprowadzane są już wewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale super, cieszę się, że wzięliście udział w tym Rozgrzaliście Q&A. się trochę. Tak, Huntsville, operacja Paperclip, nie? Oni ponad 100 naukowców na początku przewieźli, nie? Później jeszcze więcej. Tak, nie? operacja Paperclip pod koniec II wojny światowej, także dosyć głośna operacja. Dzisiaj Huntsville, Alabama zatrudnia ponad 50 000 inżynierów i naukowców. I tam zrobione jest miasteczko i tutaj możemy zobaczyć, mówiliśmy o Tsukubie. Tsukuba, która też zatrudnia dziesiątki tysięcy ludzi w nauce. W Huntsville, Alabama jest duża autostrada, która prowadzi do centrum NASA. Tam jest centrum NASA, NSA, CIA, Centrum Rozwojowe Pentagonu, Space Force Command, czyli Centrum Operacji Kosmicznej Space Force Stanów Zjednoczonych. No, ogólnie ponad 50 000 inżynierów i naukowców pracujących w jednym miejscu, budujących technologie przyszłości dla obronności, dla bezpieczeństwa kraju i dla kosmosu. Powiedziałeś dużo tych literek, więc ja wrócę do 4, czyli do UPWR na chwilę. Bo my byśmy mogli o tym gadać godzinami, ale powiedziałeś o inżynierach, więc na chwilę przeskoczę tematycznie. Powiedziałeś o inżynierach, powiedziałeś o 50 000 ludzi zatrudnionych w Huntsville. Akurat jesteśmy na uczelni, która uruchomiła w tym roku fajny kierunek, czyli inżynieria danych satelitarnych i kosmicznych. I w kontekście twojej misji, tak, to też myśmy mówili o czymś, co na bazie efektu Apollo nazwaliśmy troszkę efektem Sławosza, tak, czyli efektem misji Ignis, że faktycznie zwiększyło się może zapotrzebowanie, tak, ale też chęć do studiowania technologii kosmicznych i okołokosmicznych w Polsce. To jest taki w naszej ocenie ludzi z sektora pierwszy wymierny efekt twojej misji. A czy widzisz
już widzisz, tudzież czy zakładasz, jakie mogą być jeszcze inne efekty twojej misji może dla edukacji, ale też dla sektora kosmicznego? No, ja tutaj nie chciałbym zakładać tak naprawdę, jakie będą te wymierne korzyści. To pozostawiam rolę ekspertom i tak naprawdę twardym metrykom, które przychodzą bezpośrednio z rynku. To tutaj zacząłeś może ten jeden temat, nabory na studia techniczne, studia medyczne w Polsce, który w tym roku dosyć znacząco wzrósł. Oczywiście w tych kierunkach kosmicznych, okołokosmicznych ten nabór wzrósł o kilkaset procent mamy więcej zainteresowania na tych kierunkach, ale w ogóle wszystkie kierunki techniczne w Polsce. Tutaj czekam na pełne dane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast to zainteresowanie budowaniem technologii, studiami technicznymi jest dużo większe w tym roku, mimo idącego niżu demograficznego. Natomiast będę czekał również na te wyniki w przyszłym roku, dlatego że no już licealiści, młodzi ludzie w technikach będą mieli troszeczkę więcej czasu, żeby się przygotować i mam nadzieję, że ten efekt misji wymierny będzie obserwowany w statystykach naboru na studia. Natomiast mamy bardzo dużo różnego rodzaju metryk. Tylko i wyłącznie w tym roku, może wrócę trochę do mojego wyboru na astronautę. W 2022 roku, w momencie, kiedy zostałem wybrany na astronautę, nie do końca wiadomo było, co z tą platformą w Polsce zrobić. Nigdy nie lataliśmy wcześniej w kosmos, więc nie mieliśmy eksperymentów, nie mieliśmy z czym lecieć. No ale też nigdy nie mieliśmy dostępu, więc nie mieliśmy eksperymentów. No tutaj tak naprawdę ten pierwszy krok postawiliśmy, decydując się na misję kosmiczną, stymulując środowisko naukowe do budowy eksperymentów. Jak otworzyliśmy nabór na polską misję kosmiczną, zgłosiło się 66 pomysłów na eksperymenty w sierpniu 2023. To nabór był otwarty w sierpniu. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że to nie jest najlepszy moment na zbieranie szczególnie pomysłów ze strony naukowej, ale również z przemysłu technologicznego, prywatnego, sierpień. W sierpniu raczej ludzie myślą o wakacjach. W sierpniu się nic nie dzieje na uczelniach ogólnie. Nie chciałbym tego mówić, bo to może być Natomiast zebraliśmy 66 pomysłów. Jestem przekonany, że jeżeli dzisiaj wystartowałby kolejny nabór na eksperymenty, byłoby tych pomysłów 600. Europejska Agencja Kosmiczna oceniła te propozycje eksperymentów bardzo wysoko. Niestety pieniędzy i czasu astronauty wystarczyło na 13. Nie mogliśmy zrealizować wiele z nich nadal jest na liście ciekawych badań naukowych do zrealizowania. Natomiast na dzień dzisiejszy pytanie jest takie, czy w ogóle będziemy kontynuować naszą przygodę w eksploracji, czy raczej będziemy redukować swoje zaangażowanie w Europie i na arenie międzynarodowej, naukowej i technologicznej. To jest prawdziwe pytanie. Natomiast wracając troszeczkę, w 2023 roku, jak zdecydowaliśmy się na pierwszą misję, albo tuż przed tym, trudno było rozmawiać o kosmosie w Polsce. Szczególnie ze strony politycznej było to trudne. Raczej osoby decyzyjne, które mogłyby zdecydować się na taki krok, bały się dotknąć publicznej debaty o kosmosie, dlatego że raczej narażały się na drwiny ogólne w tej kwestii. Dzisiaj jesteśmy 2 czy 3 lata później i wiemy, że kosmos jest naszą strategiczną działką i już wiemy, przynajmniej i dla obronności, i dla życia codziennego, dla zarządzania kryzysowego, obserwacji Ziemi, eksploracji, innowacji. Jest to motor napędowy rozwoju. Już to czujemy i wiemy i myślę, że misja przyczyniła się do tego. Dzięki temu w tym roku mieliśmy największe kontrakty tak naprawdę technologiczne. Jedne z największych w historii Polski, na pewno największe w historii polskiego kosmosu. Pierwszy kontrakt Kamila na konstelację obserwacyjną Ziemi dla zarządzania kryzysowego, obsługiwany przez Europejską Agencję Kosmiczną na ponad 220 milionów złotych. Taki kontrakt był nie do pomyślenia 3 lata temu czy 4 lata temu. Drugi kontrakt, który został podpisany, Mikroglob, konstelacja wojskowa obserwacyjna Ziemi na 560 milionów złotych. Kolejny Mikrosar, obserwacje radarowe dla polskiego wojska na 860 milionów złotych. Już zaczynamy wchodzić w miliardowe kontrakty tutaj powoli. Stajemy się nadal raczkującym krajem na arenie międzynarodowej. To nie są duże kontrakty
ogólnie w Europie. Natomiast dla naszego przemysłu to są kontrakty znaczące, które pozwalają na spory rozwój tego sektora. No i tutaj wracając do tego twojego pytania i już kończąc, te metryki naboru na studia, metryki pojawiających się bardzo dużych kontraktów, nowe metryki inwestowania funduszy typu venture, prywatnych pieniędzy bezpośrednio w technologie kosmiczne, które po prostu z punktu biznesowego się zwracają. Natomiast ja rozumiem, że nadal to jesteśmy w takim miejscu, że poszliśmy 3 kroki do przodu, natomiast jeszcze kilka tych kroków nam brakuje. Pytanie jest dzisiaj, no dobrze, chętnie kupimy sprzęt kosmiczny i chętnie kupimy satelity. Natomiast często kupujemy te rozwiązania technologiczne z zagranicy. Jeszcze nam brakuje tych 2 kroków, żeby budować naszą polską autonomię i zdolności technologiczne w Polsce, zamiast importować technologie z zagranicy, a często nie tylko sprzęt, ale również usługę. My dzisiaj powoli jesteśmy w stanie budować własne rozwiązania technologiczne, natomiast nadal potrzeba inwestycji w nasze rodzime firmy po to, żeby tą technologię móc eksportować i być eksporterem technologicznym, a nie tylko i wyłącznie kupować gotowe produkty na zewnątrz. I myślę, że przez najbliższe 2, 3, 4 lata ten sektor bardzo mocno się w Polsce zmieni. Ja też to obserwuję, więc zgadzam się z Tobą w zupełności. Tym bardziej, że Państwo, nie wiem czy wiecie, w samym Wrocławiu macie chociażby 3 spółki, które są fenomenalne. To będzie Scanway, to będzie Satref, Thorium. Naprawdę firmy, które myślę, że Państwo możecie znać albo Wasi przyjaciele w nich pracują, też zajmujące się obserwacją Ziemi, nie? O której tutaj wspomniałeś. Ale mówiąc o obserwacji Ziemi, wróćmy na chwilę na orbitę też. Czy Ziemia faktycznie... na przykład Boję się końcówki tego pytania. Obiecałem, że nie będę pytał, czy jest płaska. Więc zapytam inaczej. Czy faktycznie wygląda tak jak na przykład, my oglądamy zdjęcia z orbity, tak? Zdjęcia z Kopernikusa na przykład, tak? Czyli z programu obserwacji Ziemi. Oglądamy zdjęcia, które robią satelitarne, zobrazowania satelitarne, tak? Ale czy ona faktycznie wygląda jak na tych zdjęciach, czy jakoś byłeś zaskoczony na przykład widokiem, może nie całej kuli ziemskiej, ale właśnie takich szczególików, czy nie wiem, oglądałeś jakieś tereny, w których kiedyś byłeś, coś znajomego widziałeś z kosmosu, czy to zaskoczyło cię, jak to wszystko wygląda? Ja tu mam bardzo dużo przemyśleń odnośnie tego pytania. To jedno z ulubionych miejsc wszystkich astronautów na stacji kosmicznej to nasze okno z powrotem na naszą planetę, na Ziemię, kupola. To takie niesamowicie magiczne miejsce, gdzie można bardzo dużo emocjonalnie przeżyć, patrząc na ten widok. Także nie wiem, z której strony nawet zacząć to pytanie, ale czy moją odpowiedź. Natomiast może zacznę od tego, że kto oglądał start polskiej misji? Kto oglądał start z przylądka Canaveral? Z przylądka to niewiele niestety, ale... No, ale większość, cieszę się. Z przylądka może mniej, ale ten start, wiecie, w telewizji. Natomiast to super. Ja wydaje mi się, że zobrazowania satelitarne i patrzenie na Ziemi poprzez obrazy satelitarne jest interesujące dla ludzi, którzy zajmują się analizą danych. Wiemy, troszeczkę znamy te zdjęcia, natomiast wydaje mi się, że satelita obserwacyjny patrzy na Ziemię trochę inaczej niż astronauci. I przynajmniej ja mocno wierzę w to, że mam nadzieję trochę przez to spotkanie, te spotkania na uniwersytetach, poprzez różnego rodzaju aktywności teraz, które mamy, mam nadzieję, że trochę, albo nawet ten start i te pierwsze dni na orbicie, mam nadzieję, że trochę wy wszyscy, którzy tu siedzicie, mogliście poczuć ten moment bycia, może nie bycia w kosmosie, ale trochę obejrzenia, spojrzenia na tą misję, mimo wszystko zadarcia góry, spojrzenia z powrotem w niebo, wiedząc, że tam jest troszeczkę ktoś, kto nas reprezentuje, nas jako Polskę i trochę mam wrażenie, że ja nawet jeszcze przed tym, jak zostałem astronautą, czułem to, że my trochę wszyscy spoglądamy oczami astronautów z powrotem na naszą Ziemię. I mam nadzieję, że tak jest. I teraz wrócę do tego, ten mój przydługi monolog, wrócę do tego momentu, wydaje mi się, że satelita obserwacyjny Ziemi patrzy trochę inaczej. Natomiast astronauci w momencie robienia jakiegokolwiek zdjęcia na planety ze stacji kosmicznej, to zdjęcie dla mnie wygląda zupełnie inaczej. To jest zdjęcie, które opowiada jakąś historię
To jest zdjęcie, które jest zrobione z innego kąta. Zdjęcia satelitarne nie rzucają, nie pokazują piękna cieni wschodu czy zachodu słońca. Nie pokazują piękna atmosfery czy jakichś unikalnych kątów, czegoś, co tak naprawdę wywołuje jakieś emocje u nas. To są po prostu płaskie zdjęcia z góry, patrzące bezpośrednio na dół, trochę jak Google Maps. Google Maps jest nam potrzebne, zobrazowania satelitarne są nam potrzebne, ale myślę, że to, co opowiada pewne historie, to właśnie te zdjęcia, które są wykonane przez człowieka. I mam nadzieję, że trochę może przez nasze spotkanie, a może trochę przez te zdjęcia, może niektórzy z Państwa poszukają tych innych zdjęć w internecie, które właśnie pokazują trochę naszą historię jako ludzkości, eksploracji i mocno wierzę, że tak jest i mam nadzieję, że tak jak tu wy wszyscy siedzicie, troszeczkę też czujecie tą stronę. Ale jest coś takiego, co zapamiętałeś, tak popatrzyłeś się z góry i pomyślałeś, ale zarąbiście to wygląda, chciałbym tam pojechać na przykład. Maciek, ty już zadajesz te pytania, ale ty znasz odpowiedź na to pytanie. Nie, właśnie akurat tego nie. Nie, właśnie, bo czasami rozmawiamy, właśnie mówisz, a widziałem tamto, ale tak właśnie zastanawiam się, czy było coś takiego, co powiedziałeś, okej, tam jadę w pierwszym momencie, jak wrócę na przykład, jak miałem okazję. Oczywiście jest dużo takich miejsc na ziemi, za każdym razem... Za Wrocławiem oczywiście. Oczywiście. I Radomiem, tak. To centrum kontroli lotów musimy tam wybudować teraz. Coś będzie stamtąd latać. No, ale tak, wracając, oczywiście są miejsca, nad którymi jak przelatywałem, mogłem zrobić zdjęcie, mogłem to zdjęcia albo te momenty obserwacji, zobaczenia miejsca na ziemi, w którym już byłem kiedyś. Zawsze przywołuje jakieś takie ciepłe wspomnienia i trochę sentymentu. I będąc na orbicie, to jest dla mnie był bardzo emocjonalny moment. Przelatywałem nad takimi miejscami, gdzie spędziłem kiedyś wakacje. Na przykład Hawaje wyglądają niesamowicie z kosmosu, jako te samotne wyspy na ogromnym Pacyfiku. Ocean Spokojny jest ogromny. Ja powiem szczerze, że my wszyscy, którzy tutaj siedzimy, projekcja mapy z Google Maps, która się nazywa Mercator, pomimo tego, że bardzo ważna w nawigacji i dzisiaj bardzo ważna w naszym po prostu użytkowaniu mapy, jednak wypacza niesamowicie powierzchnię różnych miejsc na naszej planecie. I my jesteśmy przyzwyczajeni, że tu są te Ameryki, tutaj jest Europa, Azja, Afryka. Ta Afryka jest prawie tak samo duża jak Grenlandia w projekcji Mercator. Grenlandia ma powierzchnię 8% Afryki. Afryka jest ponad 10 razy większa. Natomiast Ocean Spokojny jest zdecydowanie większy niż to, co możemy sobie wyobrazić na Google Maps. No i tych zaskoczeń mam niesamowicie dużo. I też już kończąc, są takie miejsca, gdzie ostatniego dnia mieliśmy już generalnie wchodzić do kapsuły, odlatywać z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej o 8:30 rano. O 8:05 jeszcze siedzieliśmy w naszej kuchni na Stacji Kosmicznej, jedząc ostatni posiłek. No i wtedy pomyślałem sobie, to ten ostatni moment, żeby zobaczyć z powrotem Ziemię. Już chciałem podlecieć do kupoli, spojrzeć na Ziemię, już jakby nie robić żadnych zdjęć, ale po prostu poczuć ten moment. No i jak patrzyłem, przelatywaliśmy nad zachodnią Australią i później nad wyspami indonezyjskimi i mówię, ostatnie zdjęcie. I właśnie wtedy zrobiłem kilka tych ostatnich zdjęć i mam to ostatnie zdjęcie i to jest to miejsce na Ziemi, które mam nadzieję, że znajdę i chciałbym odwiedzić. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości. To musimy jakiś tour do Indonezji teraz zrobić. Zdecydowanie. Nie będę zdradzał, gdzie to jest. Okej, dobrze. Muszę sobie czekać na plaży na ciebie. To jest możliwe. Nie? Sławosz, no właśnie, a propos tego czekania na ciebie. Tak. To jest jakiś element performance'u. Ja byłem pierwszy, teraz Sławosz i za chwilę zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie, co z takich rzeczy, których się nauczyłeś w kontekście
lotu w kosmos, całego treningu astronautów przydało ci się najbardziej? A czy jest coś takiego, co stwierdziłeś, po co oni w ogóle tego uczyli? Było coś takiego? Nie, musi być politycznie poprawnie, ale czy jest coś takiego, czy na przykład stwierdzasz, okej, na przykład cieszmy się, że wszystkie procedury awaryjne nie były ci potrzebne, tak? To jest oczywiście, cieszymy się bardzo, tak? Ale czy na przykład, czy jest coś takiego w treningu astronautów, co cię na tyle zaskoczyło swoją obecnością w ogóle w tym treningu, że w ogóle stwierdziłeś, ale po co? Chyba nie ma czegoś takiego, ale wytłumaczę dlaczego. Wydaje mi się, że nie ma takiego elementu. Ja raczej jestem z tej strony, a chciałbym się dowiedzieć jeszcze tego i tamtego i jeszcze kolejnej dziedziny. Bardzo bym chciał zrobić to szkolenie robotyczne z Canadarm, a być może kiedyś w przyszłości szkolić się ze spacerów kosmicznych, z którego oczywiście na takiej krótkoterminowej misji nie ma możliwości wykonania, nawet załoga NASA nie ma prawa spaceru kosmicznego w momencie, kiedy dodatkowa załoga jest zadokowana do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Także tutaj raczej po prostu chciałbym przeżyć jeszcze większą ilość szkolenia, posiąść jeszcze więcej wiedzy. Uważam, że to jest tak niesamowicie unikalna wiedza. Czy jest coś, co mi się nie przydało? W praktyce na pewno tak, ale to całe szkolenie niesamowicie otwiera głowę, otwiera możliwość myślenia, a co w takiej sytuacji i takiej sytuacji. Duża część szkolenia jest oczywiście z sytuacji awaryjnych i to jest największa część szkolenia, jak sobie poradzić w sytuacjach awaryjnych. Oczywiście mając nadzieję, że taka sytuacja awaryjna nigdy nie nastąpi. Natomiast ta wiedza jest niesamowicie ważna, którą powtarzamy dosyć często i siedząc na padzie, w miejscu startowym, siedząc w rakiecie, w momencie różnego rodzaju problemów, ci z Państwa, którzy oglądali, zdecydowana większość, możecie wrócić też do tego streama. Był taki problem z naszą kapsułą. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Ręka do góry, kto pamięta jakiś problem podczas naszego który startu. problem? Poczekaj, bo było trochę... Ja wiem. Wtedy już tego dnia, którego wystartowaliśmy, zawężymy tą pulę problemów, nadal było kilka różnego rodzaju rzeczy. Także ręka do góry, kto pamięta jakiś problem. Proszę. To jest oszustwo. Ewa nie Tutaj wolno. Ewa jest z Polskiej Agencji Kosmicznej, na pewno musi pamiętać, ale... Ona nie może pytać. Ale nie, jak najbardziej. Jeżeli nikt inny nie chce się zgłosić, Ewa, proszę. mamy? Proszę. Są. Tak. Ze szczelnością kapsuły była Problem odpowiedź. ze szczelnością kapsuły. Super, dziękuję Ci za tą odpowiedź. To, co się stało, oczywiście weszliśmy do kapsuły, już rakieta była sprawdzona wielokrotnie. My zostaliśmy przypięci pasami, tak jak zresztą byliśmy szkoleni. Sprawdziliśmy szczelność naszych skafandrów. Wiedzieliśmy, że każdy z naszych skafandrów jest szczelny, natomiast kolejnym etapem jest zamknięcie włazu. W momencie, kiedy właz jest zamknięty, sprawdzana jest szczelność kapsuły. No, wiedzą Państwo, nie chcemy, Może żeby się przydać, nie? Może się przydać. Nie chcemy, żeby powietrze nam uciekło. Jeszcze poddychalibyśmy sobie trochę dłużej. I no, ten test wykonywany był na 2 godziny 20 minut przed startem. I nie przeszliśmy tego testu. Kapsuła nie była szczelna. I wtedy zapaliła mi się taka lampka. No dobra, to co by się stało na orbicie? Jak duża jest nieszczelność, czy kapsuła jest w stanie wypełnić tę atmosferę, czy będzie ją szybciej tracić, jak będzie szybciej tracić, jakie są kolejne etapy, kiedy my będziemy musieli być w naszych skafandrach, napompować się do próżni kosmosu i jednocześnie kapsuła nie będzie w stanie wypełnić naszej atmosfery i wtedy będziemy awaryjnie deorbitować. I teraz jest cała masa różnego rodzaju decyzji do podjęcia w takiej sytuacji, z której musimy w bardzo strukturalny sposób zdawać sobie sprawę, żeby móc sobie w takiej sytuacji poradzić. I teraz został otworzony właz, wyczyszczone uszczelki, sprawdzony jeszcze raz wizualnie, zamknięty jeszcze raz, no i wtedy przeszliśmy test. Ale z tyłu mojej głowy mogą Państwo sobie wyobrazić, co zostało. Zastanawiałem się wtedy, czy oby na pewno drugi test dobrze został wykonany. Ale to jest część pracy astronautów. Bierzemy pod uwagę ryzyko, wiemy, jak sobie z nim poradzić i w jaki sposób, jakie są kolejne etapy.
Natomiast niesamowicie ważne jest budowanie tej wiedzy. Doskonale zdawanie sobie sprawy właśnie, jakie są te kolejne etapy, jak wyglądają sytuacje awaryjne, co mogłoby się wydarzyć i jak by wyglądały kolejne etapy misji, czy misja byłaby zakończona i czy byśmy deorbitowali. Więc no tak, to jedna taka A sytuacja. mieliście taki trening survivalowy, jak astronauci Apollo, że tam rozpalanie, krzesanie ognia i tak dalej. Też mieliście to, czy nie? Tak się zastanawiam, bo właśnie nie kojarzę. Czy mieliście taki też trening? Mieliśmy. A, okej. A gdzie? A nie wiem. ktoś wie? Domyślam się chyba gdzie, ale... Dobrze, to mieliśmy taki trening, który się nazywa NOLS. Po angielsku NOLS to znaczy National Outdoor Leadership Training. Byliśmy w Meksyku na kajakach. Brzmi fajnie. Teraz Maciek sobie przypomniał. Tak, to połączyły się kropki. Tak, byliśmy w Meksyku na kajakach. To była generalnie taka ekspedycja. Wszystko to, co mieliśmy ze sobą. Mieliśmy track GPS-owy, musieliśmy poradzić sobie z prognozą pogody, z GPS-em, brakiem komunikacji, wodą, jedzeniem, które braliśmy ze sobą. Każdy z kajaków dosyć mocno obciążony, jednocześnie przy dużym wietrze przemieszczanie i tą trasę naszej ekspedycji musieliśmy ustalać z każdego dnia w zależności od warunków pogodowych, tego jak cały zespół się czuł, czy będziemy kajakować przed wschodem słońca, po zachodzie, jak to będzie wyglądało. Każdego dnia był wyznaczony inny lider i każdy miał pewnego rodzaju wyznaczone swoje zadania i cele na ten dzień. I musieliśmy współpracować jako zespół. I to jest takie szkolenie, gdzie bardzo mocno nauczyliśmy się tym, kim jesteśmy, jak reagujemy w stresie, jak podejmujemy decyzje, jaki jest nasz styl bycia liderem grupy, ale też styl komunikacji z liderem i budowaniem tej komunikacji, żeby osiągnąć tak naprawdę cele grupowe. Cele indywidualne schodzą na drugi plan, są również ważne, ale tak naprawdę najważniejszy jest zespół, bezpieczeństwo i cele grupy, a później w grupie cele już indywidualnej osoby. I bardzo dużo takiego szkolenia oczywiście astronauci przechodzą, ale nie tylko astronauci. Ja mogę powiedzieć, że przechodziłem dużo ekspedycji w górach, w Tatrach, w Alpach, w Himalajach i te zdolności ekspedycyjne są dosyć podobne w tych różnych środowiskach, czy to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, czy spanie na lodowcu wysoko w górach, czy kajakowanie z całym sprzętem przez wiele dni ze swoją załogą, żeby przejść jakąś trasę. Mówisz troszkę o właśnie takim więzi. Ja bym miał pytanie do Państwa jedno. Kto z Państwa spotkał generała Hermaszewskiego? Okay. 4 osoby tylko. Wow. Miałeś przyjemność, ja dzisiaj przyjechałem z panem generałem, miałeś przyjemność spotkać pana generała, też wiem, że wspierał cię jakby w procesie selekcji, ale wiem, że mówiłeś, że chyba był pierwszą osobą, która zadzwoniła do ciebie po selekcji. Czy możesz zdradzić, co ci powiedział wtedy? Oj, to była długa rozmowa. Rozmawialiśmy ze 45 minut razem. Generał Hermaszewski był wyraźnie poruszony. Wiem i mówił o tym bardzo otwarcie przez wiele lat, wiele dekad, że czeka na kolejnego Polaka, który być może dołączy do grona astronautów, kosmonautów. Opowiadał trochę swojej historii, ale też gratulował mi i razem zastanawialiśmy się, co to znaczy być w korpusie rezerwowym Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ale to nie tylko my się zastanawialiśmy, bo też ESA sama sobie się zastanawiała, co to znaczy, bo po raz pierwszy wyselekcjonowała astronautów w korpusie rezerwowym. Nie mieliśmy pojęcia, czy będziemy mieli kiedykolwiek okazję jako Polacy, przynajmniej z tego korpusu i ja, nas reprezentując, polecieć w kosmos. A teraz mam nadzieję, że po tej misji kosmicznej dołączymy do tego grona na stałe krajów, które są reprezentowane i jednocześnie rozwinięte w technologiach kosmicznych. Zanim oddam Państwu głos, to zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Gdybyś miał kogoś zabrać w kosmos dzisiaj, tak, żeby mu pokazać, co przeżyłeś, to kto by to był i dlaczego ja? Przepraszam, Aleksandro. Nie, żartuję. Ale tak serio, czy wziąłbyś kogoś, Dlaczego ty, Maćku, tak? Tak. Dobra. Ja tak serio, to nie. Czy chciałbyś kogoś zabrać w kosmos, żeby pokazać? Ale pomyślmy na ten temat. Dlaczego można tą argumentację dorobić do ciebie? Nie wiem, czy się uda, spróbuję.
Nie, myślę, że ta część akurat, myślę, że kosmos powinien być bardziej dostępny dla innych i myślę, że to spojrzenie z kosmicznej perspektywy zmienia trochę postrzeganie nas, naszego społeczeństwa, naszej planety. I myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, która doświadczyła trochę mimo wszystko tej innej perspektywy i myślę, że jeżeli kosmos byłby bardziej dostępny, to ta perspektywa nasza, społeczna, w jaki sposób funkcjonujemy, mam nadzieję, że mogłaby się zmienić. Po pierwsze, nasza planeta z tej perspektywy kosmicznej wygląda dosyć krucho. I to jest jedna taka część, jak patrzy się z tego okna kupola na naszą atmosferę, to ona jest taka niesamowicie cienka. Z tej odległości kilku tysięcy kilometrów do tego horyzontu, ta atmosfera 20 kilometrów, wcale tego powietrza tam bardzo dużo nie ma. Wygląda jak cienka warstwa farby na piłce do kosza. Dlaczego, Maciek, takie osoby jak ty powinny latać w kosmos po to, żeby opowiedzieć tą historię? Pracujesz w komunikacji i jak najszerszej grupie osób przekazać tak naprawdę tą część. To jest jedna część pracy. No oczywiście najbardziej chciałbym zabrać mi najbliższe osoby ze sobą. Aleksandra tu siedzi w pierwszym rzędzie, ale myślę, że to jest niesamowicie ważne, żebyśmy mieli szeroki dialog społeczny. W jaki sposób, co możemy zrobić tak naprawdę, żeby pracować nie tylko dla nas, ale dla naszej planety, dla społeczeństwa w odpowiedni sposób, budować przyszłość, pracować w sposób zrównoważony, dobrze wykorzystywać nasze zasoby. No to, co mamy tutaj, powiem tak, nie znamy lepszego miejsca we wszechświecie do życia niż Ziemia. I nigdy takiego miejsca w kosmosie nie będziemy mieli w zasięgu naszej, no powiedzmy sobie, naszych lotów kosmicznych. Natomiast technologie kosmiczne i chęć eksploracji na przykład Marsa czy innych ciał niebieskich daje nam z powrotem ten pogląd i technologię, w jaki sposób lepiej zadbać o naszą Ziemię, o ten nasz dom na tej skale kosmicznej tutaj zawieszoną w naszym Układzie Słonecznym i dlatego warto patrzeć trochę dalej, jakbyśmy mogli tam przeżyć, żeby przynieść tą technologię i pomóc nam wszystkim troszeczkę tutaj na Ziemi, a wiadomo, że te zasoby są skończone i mimo, że wydają się trochę z naszej perspektywy czasem, to nieważne, to problemy następnych generacji, no jednak ważne zdawać sobie sprawę z tego, no dobra, ale policzmy ilu generacji i dlaczego i w jaki sposób moglibyśmy to zrobić w lepszy sposób, a być może zrównoważony tak, żeby wydłużyć tą ilość, no powiedzmy sobie w takie no, kosmiczne tysiące czy miliony lat. Czyli kosmos dla wszystkich, to co mówiłeś. I właśnie chcemy ten kosmos dać Państwu wszystkim. Są mikrofony na sali? Okej. Podnoście proszę Państwa rękę, a jednocześnie, tak jak obiecałem Państwu na początku, puścimy te post-ity, tylko niestety nie mam długopisu, ale mam nadzieję, że to się podzielicie między sobą, ktoś posiada. Jeżeli będziecie mieli pytanie, które nie uda się zadać Sławoszowi w tej sesji pytań, możecie Państwo zadać je na karteczce i potem na wyjściu je wsadzimy do pojemniczka. Puszczę tutaj. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Bardzo Dzielcie dziękuję się. za spotkanie, ale moje pytanie jest takie natury trochę osobistej. Czy oprócz patrzenia na Ziemię miał Pan też okazję spojrzeć w otchłań? Tak? I jak to, czy to wpływa na człowieka? Dobrze, no to rzeczywiście dosyć takie głębokie pytanie i tak, oczywiście miałem taką możliwość. Powiem w ten sposób. Tak jak zbudowaliśmy Międzynarodową Stację Kosmiczną, to wszystkie okna patrzą z powrotem na Ziemię. Praktycznie wszystkie. Kupola patrzy na Ziemię, to okno w amerykańskim laboratorium patrzy na Ziemię. Nie do końca wiem, jak jest w modułach rosyjskich, z których nie byłem szkolony. Natomiast ten wycinek nieba, kosmosu, otchłani kosmosu, który możemy zobaczyć ze stacji kosmicznej, nie jest wcale taki duży. Szkoda, że nie mamy okna, które patrzy w tą otchłań kosmosu tylko i wyłącznie. Ale oczywiście miałem taką możliwość, żeby spojrzeć. Jedno z takich momentów, no z takich różnic, które zaobserwowałem, to, że gwiazdy
z przestrzeni, z perspektywy orbity ponad naszą atmosferą nie migoczą. To jest szum naszej atmosfery, który powoduje to migotanie gwiazd. Tam nie widzimy tego migotania i też gwiazdy świecą takim bardzo jednostajnym, jasnym, białym światłem. Troszeczkę inaczej, ale po prostu patrząc w nocy, kiedy Ziemia jest zupełnie nieoświetlona, widać miliardy gwiazd w otchłani kosmosu. Troszeczkę tak jak na najciemniejszej pustyni na Ziemi, natomiast my dzisiaj mamy dosyć dużo zanieczyszczenia światłem, w związku z tym nie widzimy już tylu gwiazd, ile można zaobserwować właśnie tam z przestrzeni kosmicznej. Dla mnie to też było takie duże doświadczenie, zobaczyć drogę mleczną i zobaczyć część tej drogi mlecznej, którą widać bardzo, bardzo wyraźnie, patrząc w stronę centrum galaktyki. Dziękuję. Prosimy. Ile się leci z Ziemi na Księżyc? Jak długo? Dobra. Jak było na Księżycu? Jak długo z Ziemi na Księżyc, tak? Słuchajcie, to będę was prosił, może przedstawcie się i później jakbyście wstali, to będzie mi łatwiej was zlokalizować. Dziękuję za pomoc, za ręką, super. Ile się leci z Ziemi na Księżyc? To zależy, jak się leci, ale z taką trajektorią, powiedzmy sobie troszeczkę jak misje Artemis są planowane i jak misja Apollo, wcale nie tak długo, 3-4 dni można dolecieć w jedną stronę na Księżyc, jeżeli ta trajektoria jest w miarę optymalna. Prosimy. Pytanie ciekawe chyba, ponieważ wspomniał Pan, że mieliście trening NOLS, to ja zapytam, czy mieliście szkolenie jakieś przeciwpożarowe i jak się zachować w przypadku pożaru na stacji? Dobra, oczywiście mieliśmy bardzo dużą, o super, teraz was widzę lepiej, Rewelacja. ekstra. Bardzo dużo takiego szkolenia z zakresu przeciwpożarowego, nie tylko na stacji kosmicznej, ale również w kapsule Dragon, jak sobie poradzić z pożarem, jak pożar ugasić i teraz jest kilka fajnych takich elementów. Może będę musiał to gdzieś wrzucić w moje wykłady dla studentów, tą część przeciwpożarową. Mogę powiedzieć tak. Pożar można podzielić na stacji kosmicznej na taki pożar, który dzieje się gdzieś w jakiejś szafie z elektroniką i taki, który jest w otwartej kabinie. Są różnego rodzaju gaśnice, żeby ugasić taki pożar. Pierwsza rzecz, to co jest ciekawe, sama platforma reaguje w ten sposób na pożar, jak pożar jest wykryty czujnikiem, jakimkolwiek czujnikiem dymu, to są laserowe czujniki, odcinana jest wentylacja. Jak wentylacja jest odcinana, to wtedy powietrze, ta atmosfera nie przepływa między modułami stacji kosmicznej, jest wewnątrz innego modułu i tak naprawdę pożar sam w sobie spala ten tlen, który jest dookoła i w momencie, kiedy ten tlen cały zostanie spalony, no to pożar sam by się ugasił. To pierwsza rzecz, ale nie chcemy na to czekać. Poza tym nie chcemy, żeby ta atmosfera później się degradowała. W związku z tym oczywiście, jeżeli tylko możemy zlokalizować pożar, trzeba go zlokalizować, wybrać odpowiednią gaśnicę, różną na przykład do laptopa i inną do elektroniki, albo z dwutlenkiem węgla gaśnicę, albo z parą wodną i w związku z tym użyć odpowiedniego sprzętu, ugasić pożar, odłączyć zasilanie, ugasić pożar, oczyścić atmosferę i kontynuować pracę. Dziękujemy, prosimy. Dzięki za pytanie. Ignacy Juraszek. Ogólnie to mam pytanie, jak się Pan czuł, gdy nie było grawitacji? Cześć, a jak się nazywasz? Ignacy Juraszek. Ignacy, dobra. Super, jak się czułem bez grawitacji? No, pierwsze dni czułem się trochę nieswojo, dlatego że moje ciało musiało się przyzwyczaić. I jeżeli chcecie wiedzieć trochę o adaptacji tego naszego ciała, naszej fizjologii do nowych warunków, możecie obejrzeć sobie wykład z dzisiaj rana. Jedna część tego wykładu było właśnie w jaki sposób nasze ciało zmienia się po to, i jakie są efekty w naszym ciele. To, co się dzieje, to po pierwsze nasze wewnętrzne ucho, które odpowiada za równowagę i wykrywanie, powiedzmy, tej grawitacji, nie działa tak samo. I w związku z tym, że nie działa, to prowadzi do dezorientacji, czasem do wymiotów, czasem astronauta czuje się źle. Ja akurat się adaptowałem dosyć dobrze i nie miałem takich problemów. Kolejna rzecz jest taka, wszystkie płyny, które mamy w nogach, powiedzmy sobie, które są naszą taką zbiornikiem dodatkowym wody i krwi, później całe te wszystkie płyny zaczynają pływać razem z nami.
No a później oczywiście z drugiej strony, jak już się nie czujemy tak bardzo źle, no to fajnie jest pobawić się tym stanem nieważkości, tą grawitacją i tak jak tutaj stoimy, to mógłbym tobie tak podać M&M'sa i on by sobie bezpośrednio mógł do ciebie powoli dolecieć. Dziękujemy, prosimy. Tutaj z tej strony. Tak. Cześć. Cześć, ja nazywam się Inka Misiek. To moi. I o co chciałaś zapytać? Czy ma pan w domu strój astronauci? Czy masz w domu swój strój astronauty? Słuchaj, a ty masz strój astronautki? Nie, Słuchaj, ja też nie mam. Ale super, w ogóle super pytanie. I nie mam swojej... Mikołaj przyniesie. Słucham? Mikołaj przyniesie. To ja odpowiem tak. Mam nadzieję, że mi też Mikołaj przyniesie mój strój astronauty. Ja Penio. Super. Dziękuję. No, a jeszcze odpowiem tutaj trochę dla wszystkich. Mam nadzieję, że też my, jako Polska, zabezpieczymy mój strój astronauty, w którym leciałem, po to, żeby móc Państwu normalnie pokazać. Ja powiem szczerze, że Indie zabezpieczyły swój, Węgry zabezpieczyły swój, kupiły od firmy SpaceX. My zdecydowaliśmy się takiego stroju nie kupić. Mamy strój generała Hermaszewskiego, mamy jego kapsułę Sojus, którą leciał i którą wrócił bezpośrednio na orbitę. Mam nadzieję, że jeszcze kupimy ten mój strój astronauty, żeby umieścić w którymś z polskich muzeów. Trzymamy kciuki. Prosimy. Dziękuję Ci za pytanie. Tam Może ten mamy. święty Mikołaj mi przyniesie ten strój. Tam mamy pytanie. Tam. Dzień dobry, nazywam się Zuza, niezbyt mogę wstać, ale mam takie pytanie, bo wcześniej Pan wspomniał o tym, że występują nudności i takie rzeczy. To czy mieliście może jakiś trening taki fizyczny, przygotowywujący właśnie do takich sytuacji i ile mniej więcej on trwał na przykład, albo coś takiego? Dobra, super pytanie. I z tej części szkoleniowej oczywiście ja mogłem doświadczyć warunków nieważkości wcześniej w lotach parabolicznych. To takie loty, gdzie samolot leci do góry i później jak już leci mocno do góry, to zaczyna pikować w dół i wtedy można poczuć się w tym spadku swobodnym przez 20 kilka sekund. I to jedna taka część. Tak szkoliliśmy się z naszych profili przeciążeniowych w różnego rodzaju wirówkach, ale i wszyscy astronauci to mówią i dane medyczne to pokazują, że nie ma dużej korelacji pomiędzy lotem kosmicznym, jak się czujemy w locie kosmicznym, z tym, czy mamy chorobę lokomocyjną, jak się czujemy w locie parabolicznym, jak się czujemy, czy mamy chorobę morską, które wydawałoby się są dobrymi takimi analogami. Wszystkie dane pokazują, że nie ma związku i nie ma korelacji, więc jedynym takim dobrym predyktorem tego, czy będziemy dobrze się adaptować do warunków kosmicznych, jest poprzedni lot kosmiczny. Więc ja już mogę powiedzieć, że teraz już wiem, ale jak leciałem na orbitę, to nie miałem pojęcia. I to było dosyć trudne, dlatego że oczywiście chciałem być jak najbardziej efektywny, operacyjny, wykonywać pracę najlepiej jak tylko potrafię, ale nie wiedziałem, czy nie będę wyjęty z życia na 3 dni. I każdy z nas musiał się przekonać na własnej skórze. Ja wiem, że już bym był operacyjny od dnia numer 1, wtedy kiedy wykonywałem pierwsze polskie eksperymenty. Natomiast lecąc na orbitę to było duże źródło stresu, dlatego że nie chciałbym takiego czasu cennego niesamowicie marnować. Dziękujemy, prosimy. Tu, tak? Okej. Tak. Nazywam się Emilka. Czy pierogi w kosmosie smakują tak samo? Ja wiedziałem, że to pytanie też padnie. Fajna bluza NASA. Czy pierogi smakują? Dobra, to ja mam tutaj odpowiedź. Słuchajcie, zrobimy ankietę. Nie wiem, czy wiecie, ale niektórzy mówią,
I dane mówią, że ludziom czasem smakuje jedzenie w samolocie inaczej niż na ziemi. To komu smakuje inaczej? Ręka do góry. Dobra, mamy trochę rąk w górze. A teraz komu smakuje dokładnie tak samo w samolocie jak na ziemi? Dobra, więcej osób. Ja już robiłem tą statystykę wiele razy. Tak, jest tak, że niektórym jedzenie na stacji kosmicznej smakuje inaczej, dlatego że, tak jak mówiliśmy, te wszystkie płyny z nami pływają, niektórzy mają trochę kataru i mają zatkane zatoki i wcale nie smakuje, i ten smak jest taki przytępiony. I w samolocie jest dokładnie tak samo. Niektórzy ludzie, jakby dla nich ten smak się zmienia. Dla mnie się nie zmienia w samolocie, też się nie zmienia na stacji. Także ta część smaku, tego jak próbowałem jedzenie na ziemi, czy polskie jedzenie, czy jedzenie w NASA, a później próbowałem na stacji kosmicznej, tak samo. Super, prosimy tutaj i potem tutaj widzę, że jeszcze jest parę chętnych osób. Sara, mam pytanie, czy było fajnie w kosmosie i czy chciałby pan jeszcze raz polecieć? Czy byłem w kosmosie? Nie, czy fajnie czy było? fajnie? Czy było fajnie? Dobra, bo już się zastanawiałem. Tych pytań Słuchajcie, też nie zadajemy. śmiejcie, tych pytań jest dużo, także... Nie no, w kosmosie tak, fajnie było z takiego osobistego punktu widzenia, ale też z zawodowego punktu widzenia. Dla mnie to niesamowite doświadczenie. I czy poleciałbym jeszcze raz, tak? Jeżeli mógłbym, to chciałbym polecieć i zdecydowanie myślę, że dla nas to byłaby ogromna szansa, żeby nie tylko kontynuować niektóre badania, nie tylko mieć dużo większe portfolio naszej technologii, ale przede wszystkim rozszerzyć to, co możemy z takiej misji osiągnąć. A teraz, mając moje doświadczenie, myślę, że każdą minutę z tego czasu moglibyśmy wykorzystać jeszcze lepiej, bo to poprzednie doświadczenie daje tak ogromną możliwość zbudowania misji w zupełnie inny sposób, dużo szerszej, po to, żeby na przykład, takie jedno z moich marzeń to byłoby zbudować pełen program fizyki dla szkół podstawowych i liceów, cały program bezpośrednio na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i zrobić lekcje, z których później generacje z was, z młodych ludzi mogłyby się uczyć, a być może trochę my wszyscy również jako dorośli mielibyśmy dużo fanu oglądać takie lekcje. Dziękujemy. Tu gdzieś... Kto teraz? A tu, przepraszam, tu się schował. O nie, tu, przepraszam, tu. Mhm. Proszę cię bardzo. Mhm. Dzień dobry, mam na imię Kalina i czy utrzymuje pan kontakt ze swoją załogą? Super pytanie. Pierwszy raz takie pytanie dostałem. Dzięki za to pytanie. Tak, utrzymujemy kontakt i myślę, że tak jak zaczęliśmy nasze szkolenie i ja poczułem się bardzo komfortowo z moją załogą już w pierwszym tygodniu. Myślę, że wszyscy przyszliśmy z podobną, otwartą głową i chcieliśmy wykonać naszą pracę jak najlepiej. Byliśmy dobrą, zgraną załogą. Tak nadal taką załogą jesteśmy. I myślę, że nie tylko mam przyjaciół na całe moje życie, ale mam załogę, z którą zawsze będzie mnie łączyć to doświadczenie tej misji kosmicznej i to będzie taka unikalna przyjaźń na całe życie. Prosimy, tutaj. Dzień dobry, mam na imię Piotrek. A co by się stało, gdyby wszystkie satelity się wyłączyły? Co by się stało, jeżeli wszystkie satelity by się wyłączyły? Słuchajcie, dzisiaj to byłby dla nas ogromny problem. I teraz możemy sobie na ten temat porozmawiać. To jest super pytanie. Ale niedługo. Tych satelitów jest dużo, ale teraz wyobraźmy sobie sytuację, że wszystkie satelity się wyłączają. Po pierwsze, duża część naszej komunikacji między kontynentami nagle by padła. Nie mielibyśmy dużej części programów telewizyjnych, komunikacji, wymiany danych. Oczywiście część wymiany danych między kontynentami nadal światłowodami by leciała, ale byłaby bardzo, bardzo mała. To jedna taka część. Druga część, nagle stracilibyśmy możliwość prognozy pogody. Nie wiedzielibyśmy, jaka będzie pogoda jutro. Stracilibyśmy możliwość wpisania w nawigację miejsca, gdzie chcemy dotrzeć, ale nawigacja
Dzisiaj nawigacja, wszyscy mówią GPS, ale to jest nawigacja Galileo. Galileo to jest europejski system, ale nawigacja to nie tylko ta część, dobra, no to jak dojechać stąd do Warszawy, ale nawigacja to też jest nasza referencja czasu. Co to znaczy? Nic by nie chodziło na czas. Nasze giełdy między krajami nie byłyby zsynchronizowane, nasze tramwaje przestałyby jeździć, nasze pociągi przestałyby jeździć, system finansowy by się w dużej części załamał. Nagle my dzisiaj bez technologii kosmicznych nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I może tak się zdarzyć, dlatego że takie sytuacje czasem się zdarzają. Na przykład była taka sytuacja we wrześniu 1989 roku. Wtedy mieliśmy mało satelitów na orbicie, ale był jeden potężny wybuch słoneczny, gdzie Słońce wyrzuciło bardzo dużą część swojej masy, cząstek powietrza w stronę Ziemi. Można było zobaczyć zorze już na równiku, także to fajnie. Ale z drugiej strony duża część satelitów przestała działać, nawet systemy energetyczne na Ziemi przestały działać. Na przykład w prowincji Quebec we Francji nie było zasilania, nie było systemów energetycznych przez tygodnie. I takie sytuacje mogą się zdarzyć każdego dnia, no bo nasze Słońce nie jest do końca przewidywalne. Natomiast wtedy cała nasza dzisiaj infrastruktura teleinformatyczna, komunikacyjna, synchronizacyjna załamałaby się. No i ważne jest, żebyśmy budowali te satelity tak, żeby one działały, a jednocześnie w tych momentach, żebyśmy umieli chronić je, dlatego że dzisiaj one są naszą bardzo ważną infrastrukturą. Słuchajcie, super pytanie. Świetne, naprawdę. Ostatnie pytanie tutaj będzie, bo chcemy jeszcze dać wam szansę, parę minut, żebyście podeszli do Sławosza po spotkaniu, dlatego ostatnie pytanie teraz. Tutaj trafiły do nas też pytania, na pewno trafią do Sławosza następnie, obiecuję. Jeżeli będziecie jeszcze mieli jakieś na wyjściu, możecie je nam wręczyć. Prosimy cię bardzo. Nazywam się Mikołaj. Czy z międzynarodowej, jakie planety widać z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Dobra, cześć Mikołaj, nazywasz się tak jak mój brat. O! Mam brata A Mikołaja. ja w szkole mam 3 Mikołajów. Słucham? A ja łącznie ze mną mam w szkole 3 Mikołajów. Tak, 3 Mikołajów, super. Także popularność chyba do góry. No. Dobra. Jakie planety widać z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Ja widziałem Saturna jako jedyną planetę, ale tak naprawdę nie miałem czasu za bardzo obserwować planet. Natomiast moglibyśmy z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zobaczyć wszystkie planety. Nie jestem przekonany, czy gołym okiem. Pewnie Uran, Neptun. Neptun nie jest widoczny i Neptun chyba, jeżeli się nie mylę, jest jedyną planetą, która została odkryta, a nie zaobserwowana w starożytności. Widzieliśmy już Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, Urana, a Neptun jest jedyną, jeżeli się nie mylę, ktoś może mnie tutaj poprawić, słuchajcie, ja mogę się mylić, natomiast Neptun był planetą, gdzie Uran został zaobserwowany, że on czasem przyspiesza, a czasem zwalnia. I nikt nie wiedział dlaczego, ale jak przyspiesza, jak zwalnia, to musi być jakaś inna grawitacja. I zostało to policzone przez astronomów i już nie pamiętam w którym roku bezpośrednio, teleskopy zostały skierowane, mówiąc, tam musi być jakaś planeta, tam musi coś być. I skierowali te teleskopy, jak już dobrze wszystko policzyli, i zobaczyli, tam jest Neptun. I chyba to jest jedyna planeta, która nie jest widoczna gołym okiem. Całą resztę z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej można byłoby zaobserwować. Chyba William Herschel, jak dobrze pamiętam. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Sławosz Znański-Wiśniewski. Sławosz sobie jeszcze z Państwem zrobi zdjęcie tradycyjne. Więc siądźcie jeszcze na sekundkę, będziecie mieli selfie ze Sławoszem. Ile was jest, to jest niesamowite. Maciek, nie obejmiemy was wszystkich, więc może nagramy. Słuchajcie, ręce do góry. Możecie krzyczeć.
Ekstra. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na zewnątrz. Dziękuję.